15 sierpnia obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, w której Armia Polska pokonała bolszewicką Rosję w 1920 roku pod Warszawą. Z tą bitwą, jak z całą wojną, wiąże się mało znana, ale niesamowita historia. Żeby ją opowiedzieć, musimy cofnąć się o kolejne 150 lat i przenieść się do Ameryki, do czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775 roku. Kiedy pod koniec XVIII wieku w wyniku rozbiorów Polska znika z mapy świata, wielcy Polacy jadą za ocean. Tych, dla których nie było miejsca w upadającej Polsce kłaniającej się carom Rosji, Prus i Austrii, przyjęła Ameryka. Najbardziej znany to Tadeusz Kościuszko. To on dał amerykańskim osadnikom, którzy powstali przeciwko ciemiężącemu ich angielskiemu królowi, wojska inżynieryjne i najlepsze fortyfikacje, między innymi West Point. To właśnie Kościuszko dał nowoczesność armii amerykańskiej. Amerykanie mieli piechotę, a Polacy mieli zawsze najlepszą kawalerię. Amerykańską kawalerię zbudował więc Kazimierz Pułaski. Można powiedzieć, że dodał Amerykanom husarskich skrzydeł. Pułaski uratował również życie wodzowi naczelnemu wojsk amerykańskich Jerzemu Waszyngtonowi. I co najciekawsze i najmniej znane, pieniądze na wojnę o niepodległość dał Amerykanom polski Żyd z Leszna, Chaim Salomon, poddany ostatniego polskiego króla. Obywatele Rzeczpospolitej pomogli Amerykanom wywalczyć niepodległość. Udało się. Powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ale jaki to ma związek z Bitwą Warszawską w 1920 roku? Mówi się, że polityka jest brudna i nie kieruje się sentymentami. To nie jest do końca prawda, bo w 1920 roku zwyciężyliśmy z bolszewikami, oczywiście dzięki Bogu, ale również dzięki pomocy Amerykanów. To amerykańscy piloci wspomnieli Kościuszkę i Pułaskiego. Powiedzieli: wasi przodkowie dali swoje życie za Amerykę. Teraz my, Amerykanie, płyniemy za ocean dać swoje życie za Polskę. Amerykanie wsparli jedną z najnowocześniejszych jednostek na wschodnim teatrze działań wojennych przeciwko bolszewickiej Rosji. Eskadrę kościuszkowską. U boku Polaków służyło w niej 21 Amerykanów. To właśnie inicjator pomocy lotników zza oceanu, amerykański pilot Merian C. Cooper, odwołał się do ofiary Kościuszki i Pułaskiego. Lecimy teraz spłacić dług. Jego przodek walczył w bitwie pod Savannah u boku Kazimierza Pułaskiego w wojnie o niepodległość USA. Walczył on również pod rozkazami generała Kościuszki. Pamięć o tym była przekazywana w rodzinie Coopera z pokolenia w pokolenie. Obowiązek spłacenia długu traktowano w tej rodzinie wręcz jako nakaz. Dowódcą eskadry został doświadczony amerykański lotnik Cedric Fauntleroy. Amerykanie pomogli Polakom bronić polskiego nieba przed agresją azjatyckiej dziczy ze wschodu, jak pisały o bolszewikach w 1920 roku polskie gazety. Amerykańscy piloci, mimo wycieńczenia, walczą jak opętani. Bez ich pomocy dawno by nas diabli wzięli, raportował jeden z polskich dowódców piechoty. Eskadra kościuszkowska odegrała ważną rolę w powstrzymaniu ofensywy rosyjskiej pierwszej Armii Konnej Siemiona Budionnego. Gdyby dwie armie rosyjskie, od południa wojska Budionnego i od północy i wschodu armia Michaiła Tuchaczewskiego, spotkały się pod Warszawą w 1920 roku, Polacy nie mieliby żadnych szans.
ale Bóg wykorzystał Amerykanów, by pomogli nam zatrzymać armię Budionnego pod Lwowem. I pod Warszawę przyszła tylko armia Tuchaczewskiego. A tę pogoniliśmy, aż się kurzyło. Kubili kalesony, tak spieprzali spod Warszawy. Naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski, odznaczył 9 amerykańskich lotników srebrnym krzyżem Virtuti Militari, a 4 krzyżem walecznych. Piłsudski, początkowo sceptyczny wobec przyjęcia pomocy Amerykanów, zobaczywszy ich odwagę i poświęcenie dla Polski, powiedział: „Cześć wam, lotnicy amerykańscy”. Ta historia pokazuje, że jest jednak coś takiego jak wdzięczność w polityce. Jest coś takiego jak wartości w polityce. Warto zadać sobie pytanie, skąd się one biorą? Skąd się bierze umiłowanie dobra, sprawiedliwości i prawa? Po wygranej przez Polskę wojnie z bolszewikami powstał w 1930 roku polski wysokobudżetowy film batalistyczny Gwiaździsta Eskadra. Jak niebezpieczna dla Rosji jest pamięć o polsko-amerykańskim braterstwie broni, pokazuje fakt, że Sowieci, którzy wraz z Hitlerem napadli na Polskę w 1939 roku, zniszczyli lub wywieźli prawdopodobnie wszystkie kopie tego filmu. Nie pozwól, by ta historia znowu została zapomniana.